Niedawno na kanale był film z komputerem za 300 zł. Niestety z uwagi na panującą sytuację zakup nawet używanej kilkuletniej karty graficznej jest wyzwaniem. Z uwagi na to film o komputerze za 400 zł muszę nieco odsunąć w czasie. Komputer z poprzedniego filmu używam praktycznie codziennie. Postanowiłem, że go nieco ulepszę. Pierwszą rzeczą, którą zmienimy, jest procesor. Wyjmuję zasilacz, ponieważ też będzie on zmieniany, a poza tym da nam to lepszy dostęp. Na początek musimy ściągnąć to boksowe chłodzenie Intela. Zdecydowanie nie jest to najlepsze chłodzenie na świecie. Tu pokazuje się nam i3 3225. Niestety zabrudzona pastą, więc chyba nie będziecie w stanie odczytać jej nazwy. Zmieniamy ją na i5 3470, więc wyciągamy stary procesor i wkładamy nowy. Przejdźmy teraz do chłodzenia. Kilka miesięcy temu od znajomego kupiłem taki oto komputer za 30 zł. Tego samego znajomego co w przypadku Della, historia też była podobna, więc kupiłem ten komputer właściwie części, bo tu jest tylko obudowa, płyta, procesor i chłodzenie. Nie ukrywam, że kupiłem to głównie dla chłodzenia, które jest tu zamontowane, czyli Spartan 3 LT. Choć chłodzenie było zamontowane na sokecie 775, to na sokecie 1155 też zadziała, wystarczy przestawić mocowanie w koszyku chłodzenia. Zakładanie chłodzenia jest dość proste i zbliżone do tego, jak wygląda to w chłodzeniu boksowym Intela. Podpiąłem wtyczkę 4-pin od nowego zasilacza, potem może być to nieco utrudnione. Oszczędzę Wam widoku nakładania pasty termoprzewodzącej. Niestety karta graficzna nieco przeszkadza przy montażu chłodzenia, więc musiałem ją na chwilę wyjąć. Zasilacz, jaki tu montuję, to Cooler Master GX 550W. Może nie jest to najlepszy zasilacz, ale z pewnością lepszy od tego, co tu było. Ułożenie przewodów w tej obudowie nie jest łatwe, więc przejdźmy już do efektu końcowego. I tu mamy nasz efekt końcowy. Nie jest idealnie. Część zbędnych przewodów włożyłem nad napęd optyczny, żeby nie przeszkadzały. Nie spodziewałem się ogromnego przyrostu wydajności, o ile w benchmarkach syntetycznych coś pewnie będzie zauważalne. W grach przez tą kartę zapewne będzie podobnie jak na i3. Sprawdzę to, jeśli będzie sens, to zrobię film z testem w tej konfiguracji. W tym filmie byłoby to na tyle. Cześć.